Witam wszystkich. Tematem dzisiejszego krótkiego odcinka będą problemy, jakie czasami napotykamy przy formatowaniu pendrive'ów lub dysków na system APFS. I problem ten dotyczy dużej części pendrive'ów nowych oraz dysków, na których był kiedyś instalowany Windows, czy jest zainstalowany Windows, zwłaszcza w starszej wersji. I zobaczmy, jak to się objawia. Tutaj mamy pendrive 64 GB i spróbujmy go sobie sformatować pod system APFS. Wchodzimy do Utilities, Disk Utility i tutaj tak wybieramy ten pendrive, wchodzimy na Erase i zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma APFS. Nawet jakbyśmy sformatowali to pod innym systemem, MacOS Extended czy exFAT, APFS nam się nie pokaże. Przyczyną jest to, iż prawdopodobnie pendrive ten został sformatowany właśnie wcześniej pod systemem Windows. Jest na nim Master Boot Record, którego nie da się usunąć przy normalnym formatowaniu. I nawet jeżeli byśmy go sformatowali pod system APFS jakimś cudem, to nie będzie partycji EFI. W związku z tym musimy go przywrócić do ustawień fabrycznych. Ponieważ ten pendrive, jak widzicie, jest tu na nim jakieś oprogramowanie. No i został już sformatowany, czyli nie jest on tak, jakby wyszedł z fabryki, czyli coś na nim robiono. Producent po prostu go sformatował i zainstalował na nim jakieś tam oprogramowanie. Natomiast musimy go przywrócić do stanu, tak jak wyszedł prosto z fabryki, bez żadnej instalacji, bez żadnego formatowania tutaj. I problem ten dotyczy oczywiście również dysków, z tym, że dysk, na którym był Windows i czasami da się sformatować w systemie APFS, ale z kolei nie będzie na nim widocznej partycji EFI. Także takie dyski też również musimy w pewien sposób przywrócić do, że tak powiem, stanu fabrycznego. I tak, w tym celu otwieramy sobie terminal. Tutaj mamy taką ściągę i wykonujemy tutaj szereg komend. Najpierw zobaczymy, jakie dyski mamy w systemie. Jest taka komenda sudo disk util list i ona nam pokaże wszystkie dyski, które mamy w systemie. Oczywiście hasło. I zobaczcie, tu jest taka sytuacja, że dysk systemowy, no i ten drugi pendrive. I teraz tu mamy właśnie dwa dyski. Jeden dysk fizyczny to jest 128, powiedzmy jakiś system. No i tu mamy pendrive, ten 60 giga. I chodzi nam o te dyski fizyczne właśnie. I teraz następnie drugą komendą musimy ten dysk odmontować. I tutaj jest disk util unmount disk. I teraz tak, tutaj mamy ten dysk jako dwójka, czyli to musi być dysk fizyczny. 0 się nie liczy, ponieważ jest, wiadomo, nasz system. 1 to nie jest fizyczny dysk i zostaje dwójka. To musicie dokładnie to sprawdzić, czy to jest taka sama pojemność, ponieważ no, w innym wypadku cała zawartość nam się skasuje. Także tutaj wpisujemy dysk 2, natomiast u Was może to być na przykład dysk 3 czy dysk 4, zależnie ile macie dysków. I tutaj ważne jest, żeby to był właśnie dysk fizyczny. Czyli wpisujemy disk util unmount disk 2. Dajemy Enter. I widzicie, on się już wymontował z systemu. I teraz używamy następną komendę, która przywróci nam ten dysk do tak zwanych ustawień fabrycznych, czyli wykasuje dokładnie wszystko, co jest na tym dysku. I tutaj też widzicie, iż mamy numer dysku, dysk 2 i musimy się tego trzymać. Jeżeli nasz dysk, który mamy sformatować dyskiem 2, wpisujemy 2, jeżeli jest to dysk 3, wpisujemy 3. Każda pomyłka tutaj grozi utratą danych. I teraz dajemy sobie znowu Enter. Czyli cała operacja została wykonana. Teraz trzeba wyjąć pendrive z portu USB i ponownie go tam włożyć. Zrobiliśmy tą czynność i cóż, pojawia nam się tutaj zachęta do formatowania tego pendrive'a. Klikamy na Initialize
O, i mamy już USB SanDisk. Tutaj dajemy sobie Erase i zobaczcie teraz, mamy system APFS. Tutaj sobie jakąś tam nazwę wybieramy i ważny jest schemat partycja GUID właśnie. Wcześniej był Master Boot Record, który na pewno nam blokował całą tą operację. Natomiast ma być APFS, GUID Partition i na takim pendrive możemy zainstalować system, czy na dysku również. Także to jest, no tak jak powinna wyglądać sformatowany pendrive czy dysk pod systemem APFS. Dajemy tutaj Erase. Czyli cały proces został już tutaj zakończony i zobaczcie, mamy już tutaj pendrive w systemie APFS. I teraz tak, to jest już wszystko w zasadzie w tym odcinku i ważne jeszcze jest, żebyście wiedzieli, iż jeżeli macie niepoprawnie sformatowany dysk w systemie APFS, wówczas nie mamy partycji EFI, nie można zainstalować na przykład MacOSa, czyli dotyczy to również właśnie dysków twardych, na których był instalowany wcześniej system Windows. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków.